Japonia. 11 marca 2011 roku. W wyniku trzęsienia ziemi i fali tsunami dochodzi do serii wypadków jądrowych w elektrowni atomowej Fukushima Daiichi, powodując katastrofę nuklearną, jedną z największych na świecie. Po 8 latach od katastrofy docieramy na miejsce, aby przedstawić Ci historię awarii reaktorów oraz przekazać prawdę o skażonej strefie. Na miejscu spędzimy 4 dni mieszkając w niegdyś wysiedlonym mieście, jedząc i pijąc produkty ze skażonej strefy i oddychając tym samym powietrzem, co pracownicy elektrowni. Zobaczymy opuszczone miasta, wioski, hipermarkety, kasyna, domy, sklepy, samochody, szkoły i podjedziemy pod reaktor atomowy. Ten pilotażowy odcinek jest jednym z pierwszych z serii 10 filmów z wyprawy po skażonej strefie i skupimy się w nim na etapach awarii, konsekwencjach oraz stanie faktycznym Fukushimy. No i zaczynamy nasz pierwszy dzień wyprawy po Fukushimie. Przygotowaliśmy dla Was kilka odcinków. Aktualnie jedziemy do miasta Soma, gdzie spotkamy się z naszym przewodnikiem i plan jest taki, że 2 dni spędzamy z nim, a resztę, kolejne 2 dni, będziemy już się włóczyć sami. Przewodnik jest z organizacji pozarządowej zajmującej się propagowaniem prawdy o Fukushimie. W roli tłumacza jest z nami Emil Truszkowski, którego możecie znać z kanału Aiko i Emil. Teraz jesteśmy w mieście Soma. W okolicy elektrowni atomowej Fukushima Daiichi. Na pewno Was interesuje, jak jest z promieniowaniem. Aktualnie jesteśmy w strefie tak zwanej białej, czyli tej, gdzie nie było jakby stricte ewakuacji przeprowadzanej. Natomiast mamy tutaj, słuchajcie, nie wiem, tylko niech złapie ostrość, 0,14 mikrosieverta, czyli prawie nic. A poszukamy jakichś hotspotów, no i zobaczycie, jak to wygląda w samej strefie. Pierwszy punkt, gdzie zmierzamy, to jedno z wielu składowisk napromieniowanej ziemi. Po drodze jednak zatrzymujemy się na chwilę, aby zobaczyć proces usuwania i przetwarzania skażonego gruntu, który docelowo trafi właśnie w takie miejsce. Za nami znajduje się składowisko ziemi, które tak naprawdę było wydzierżawione od rolnika na 4 lata. Przed chwilą przewodnik nam powiedział, że już funkcjonuje 8 lat i nadal się z nim nie dzieje nic. Tak naprawdę ludzie już nie chcą wracać na swoje ziemię w tym momencie tutaj, ponieważ im się po prostu to nie opłaca, mimo to, że jest ryż, są duże pola ryżu i tak naprawdę ten ryż nie jest gorszy od całego ryżu z innych części krajów, to po prostu nikt nie chce tego ryżu kupować. 0,21, czyli jest troszeczkę więcej niż było wcześniej, ale dalej jest to... Dalej jest bezpiecznie, pamiętajmy, że jesteśmy 30 km od elektrowni i tutaj właśnie... Tak, tam normalnie jeżdżą ludzie, jak widzicie jest ruch i nawet nasz samochód stoi. Takich składowisk podczas całej wyprawy widzieliśmy kilkanaście, ale co tak naprawdę stało się w Fukushimie? 11 marca 2011 roku o godzinie 14:46 doszło w Japonii do największego od 140 lat trzęsienia ziemi, o sile 9 w skali Richtera. Hipocentrum znajdowało się 140 km na wschód od wyspy Honshu, na której stoi elektrownia. Chwilę po wstrząsach wszystkie pracujące reaktory zostały wyłączone, jednak trzęsienie ziemi zerwało linie energetyczne zasilające elektrownie, które są niezbędne do prawidłowej pracy reaktorów. Włączono awaryjne zasilanie z agregatów diesla. Powoli nadchodziło tsunami. Właśnie przekraczamy kolejną strefę i wjeżdżamy do miejscowości Namie, która znajduje się już bardzo blisko elektrowni. Zobaczymy, co nasz przewodnik na to, czy uda nam się wejść do jakichś domków, czy cokolwiek zobaczyć z bliska tą całą infrastrukturę. Ale to jest właśnie jedno z tych miast, po które tutaj przyjechaliśmy. Po drodze do miasta Namie zatrzymaliśmy się na chwilę i zobaczcie ten cały teren, który jest teraz tutaj za mną. Kiedyś tutaj stał dom, ale po trzęsieniu ziemi i tsunami, chociaż tutaj chyba tsunami nie dotarło, został on też napromieniowany po awarii i wszystko zostało zrównane z ziemią. No właśnie to jest teren po dekontaminacji, więc promieniowanie jest stosunkowo niskie, ale z tego, co nasz przewodnik mówi, za chwilę pojedziemy w miejsce, w której dekontaminacji nie było i porównamy właśnie wartości, jak to wygląda. A tutaj nie było czyszczone. 3 razy większe. A widzisz, tutaj już jest 1000. 1,8, 1,9. Że wystarczy przejść tylko, czekaj, bo nie mam ostrości. 1,9, przejść tylko kawałek. A weź, poczekaj, położę to na ziemi. 4,17. Dobre, co? To już jest dosyć dużo.
Znaczy dużo, no nie dużo, Raczej ale... nie, no ale jest tak naprawdę 4-krotnie więcej niż wszędzie indziej dookoła. Zobacz, a przeszliśmy 5 metrów od miejsca, gdzie zostało to wszystko oczyszczone. O 15:42 fala, przebijając się przez za niskie zapory, uderza w reaktory, zmywając paliwo dla agregatów. Zostaje uruchomione zasilanie akumulatorowe zapewniające ruch wody chłodzącej. Energii starczy na około 8 godzin. Premier Naoto Kan nakazuje ewakuację mieszkańców w promieniu 3 km od elektrowni, a w odległości do 10 ludzie mają pozostać w domach. Ciśnienie oraz temperatura rdzenia w reaktorach zaczyna rosnąć. My jedziemy dalej w głąb strefy. Zrobiliśmy mały postój w miejscowości Namie. Tutaj kiedyś było ile? 21 tysięcy 22 tysiące mieszkańców. W tym momencie część tego miasta jest otwarta i ludzie mogą wracać, ale część też jest zamknięta. Natomiast zatrzymaliśmy się przy sklepie. Produkty już są pozabierane. Wiecie, ten sklep jest na obrzeżach, więc nawet nie był raczej planowany do powrotu. Czeka może na lepsze chwile, jak więcej mieszkańców wróci do tego miasta. Pamiętajmy, że z tych 22 tysięcy wróciło tutaj tylko 900 osób, więc to jest naprawdę mała ilość, jak na takie duże miasteczko. Zobaczcie, tutaj są... To był jakiś sklep z częściami samochodowymi. Bo leżą tam na te sprężyny od zawieszenia. Natomiast po drugiej stronie normalnie pracują ludzie i jest chyba burzony jeden z domów. Tutaj panowie po lewej stronie pracują. No właśnie wchodzę do czyjegoś garażu, warsztatu. Drabina, liście. Wcale bym się nie dziwił, jakby tu leżały od 7 lat. Pordzewiałe szpadle, więc widać, że od dłuższego czasu nieużywane. No i zegar, który się zatrzymał za 17:12. No i tak swoista znak znaków, że jak zegar zatrzymał się w czasie, to i tak ta dzielnica zatrzymała się w czasie. Wygląda jak Mazda, ale Emil mówi, że to... Nie, Suzuki mówi. No. Tak. Jedyny powód, dla którego widać, że stoi dłuższego czasu, to to, że jest na flakach już praktycznie. Dokładnie. Niesamowita sprawa, co? I zwróćcie uwagę na wycieraczki, całe porozmawiały są. Też miałem takie trochę złudne wyobrażenie, że tutaj są miasta, które są kompletnie opuszczone, miasta, w których jest życie i miasta, które wracają powoli do życia. To wygląda troszkę inaczej, a mianowicie za mną widać domy, które gdybym miał klucze, to mógłbym wejść i tam normalnie zacząć mieszkać, a w rzeczywistości one są opuszczone i nikogo tutaj nie ma. Naprawdę, to jest wszystko zostawione tak, żeby... Jak wczoraj ktoś zamknął drzwi i wyjechał na wakacje 7-letnie. I on tutaj może stać Przez następne 20 lat. No. Jedyne co tutaj słychać w tym momencie to raz na jakiś czas przejeżdżający samochód i ptaki. Kolejna chata zamknięta na 4 spusty. Rolety pościągane. Opakowanie Coca-Coli leży w rogu. Wszystko pozamykane. Nikt tego nie ukradnie. Wszystko, co tutaj zostawili, tak naprawdę leży od 8 lat, od momentu katastrofy. I tak naprawdę jedyne, co to rusza, to albo zwierzęta, albo wiatr. No dobra, o tym miasteczku Namie chcemy nagrać zupełnie oddzielny odcinek i pokazać wam jak najwięcej. Ale na razie wracajmy do auta i jedźmy dalej. Zmierzamy na wschód strefy, przecinając drogę numer 6. Jest to jedyna ulica, gdzie bez pozwoleń można przejechać przez całą strefę. Nagle naszym oczom ukazuje się ogromne puste pole. Na tym polu kiedyś stała wioska. Wioska Ukedo. Zmieciona z powierzchni ziemi przez tsunami. Zostały tylko nieliczne domy. Tak, żeby jeszcze wam pokazać ogrom tej tragedii, to zobaczcie. To wszystko tutaj dookoła to były domy. Tu nie były żadne pola. Tutaj nie było jakichś pól uprawnych lasów. Tu były domy. Zresztą zobacz, jest podjazd na pozostałości domu i to wszystko jest zarośnięte teraz. No tu jest jeden z licznych domów, który się ostał. I to też widać, że oberwał mocno. W ogóle telewizor jest na wejściu. Zobaczcie. Jakieś maszyny. To jest agregat prądotwórczy. A tam dalej są zbiorniki na benzynę. Jakieś kraty, bramy. Mi się wydaje, że po prostu to wszystko tutaj zostało przetransportowane. Jak fala to przeniosła, to wrzucili to tutaj.
Co to jest? Jakieś... Tutaj jest niedaleko targ, znaczy był targ i port. I to jest chyba jakieś właśnie związane z jakimiś eventami w tym porcie. Jakieś tabliczki informacyjne. Fala tutaj miała pustą drogę, to przecież jest płaski teren. No teraz jest płaski, tu stały domy. Tylko nie pomijając jesteś dom. sobie tego w stanie wyobrazić teraz. No. Jak patrzysz na ten ogrom pola i zniszczeń, tak? Zobacz, tu są te, takie na ryby, kartony. Aha. Powiem ci, że Styropianowe. tam takie było to samo, tylko że takie niebieskie, jakby plastikowe. No bo tam był Takie targ. kontenery, które Czyli tu przynoszą może być ryby. handel tymi rzeczami. A wiecie co, tak może ta hala jako tako przetrwała w dobrym stanie. Może te drzewa chociaż w małym stopniu uchroniły to. Zobacz, tutaj to samo masz, te pojemniki na ryby. Tak, na lód, na ryby. Niedaleko stała się również szkoła wybudowana przez firmę Tepco, właściciela elektrowni. I właśnie teraz do niej zmierzamy, mijając po drodze ogromną spalarnię śmieci. To tutaj też utylizowane są całe domy. Jednak co 8 lat temu działo się dalej w elektrowni? Od 12 marca przez kilka kolejnych dni w wyniku wzrostu temperatury i ciśnienia oraz braku prawidłowego chłodzenia wodór zebrany w obudowie reaktora zaczął eksplodować. Miało to miejsce kolejno w reaktorze numer 1 i 3. W dwójce natomiast eksplozja była w torusie skraplania pary. Promieniowanie wzrasta do 11 000 mikrosiewertów. Premier podejmuje decyzję o ewakuacji ponad 184 000 ludzi w promieniu 20 km, a w strefie od 20 do 30 zakazuje się wychodzenia z domów. Rozpoczyna się nierówna walka z niewidzialnym wrogiem – promieniowaniem. Wchodzimy do szkoły podstawowej w Ukedo. Została ona wybudowana z pieniędzy Tepco, czyli tej firmy, która jest odpowiedzialna za elektrownię atomową i tej firmy, za którą nie wszyscy przepadają. Zobaczcie na zegar, jest 15:40. O tej godzinie właśnie przeszło tsunami. I zegar zatrzymał się w tym momencie, kiedy fala go dosięgnęła. Tepco jest bardzo w opinii publicznej nienawidzony, jest odpowiedzialny za tę katastrofę. Bo ludzie, no szczerze mówiąc, nienawidzą tej firmy. Tutaj jest takie podwyższenie, gdzie ja teraz stoję i już w tym miejscu powinno mieć się zmienione obuwie. Właśnie w tych szafkach były kapcie i takie same szafki stały tutaj, ale nie wytrzymały siły tsunami, no to jest drewno, tak? Kompletnie nie miały szans. Ty, patrz, to jest sala gimnastyczna. Ja cię kręcę. Wszystko zawalone jest. Zobaczcie, jak się parkiet zapadł. Tutaj jest scena. Szczętnie zalana przez tsunami, które przyszło. Normalnie odebrało mi mowę. Wszystko wymyte, wszystko zapadło się pod sobą. Chodząc tutaj, dopiero człowiek sobie zdaje sprawę, jaka to jest siła niszczycielska. Nauczyciele tej szkoły wykazali się naprawdę wiedzą i po samym trzęsieniu ziemi od razu kazali wszystkim dzieciakom uciekać na pobliskie wzgórza, aby się ewakuować, bo sądzę, że wiedzieli, że takie trzęsienie Tak. może nieść za sobą wielką falę tsunami i tylko dzięki tym nauczycielom dzieci, które tutaj były, przeżyły. Więc Nikt nie zginął. wielki szacunek. Naprawdę to, co zrobili, to jest... Niech wam po części też zacznie teraz działać wyobraźnia. Nagle następuje trzęsienie ziemi. Najsilniejsze od 140 lat w Japonii, bo dopiero od tylu lat zaczęto rejestrować te trzęsienia. 9 w skali Richtera i nagle nadchodzi ogromna fala. 15-metrowa fala. Wały, które teraz tam budują i je powiększają, nie wiem, czy są w stanie to zatrzymać, ale myślę, że już nauczeni historią rzeczywiście budują je o wiele większe. Ale zacznijcie to analizować w głowie i wyobraźcie to sobie. To jest naprawdę niesamowita tragedia, ogromna tragedia i cierpienie setek tysięcy ludzi. Już nawet nie licząc tych, którzy zginęli, tak? I w sumie jak to była szkoła finansowana przez Tepco, wiadomo, że ona jest zniszczona, ale naprawdę musiała być bardzo dobrze wyposażona swego czasu. Jakaś sala, coś w stylu techniki? Jakieś mechanizmy różne? Ciężko mi powiedzieć. Zobaczcie, następny zegar. Czas zatrzymał się w momencie nadejścia wody. A za nami składowisko odpadów. Sądzę, że właśnie z tego miasta. Zobaczcie, rysunki dwóch małych sumoków.
walczących ze sobą. Dziecko w czapce. Zobacz, że jeszcze 8 lat temu tutaj były przeprowadzone zwykłe lekcje. Tak, słuchaj, no, za chwilę będzie 8. rocznica i równo 8 lat temu dzieciaki przyszły normalnie do szkoły, nie spodziewały się, jaka ich tragedia spotka. Jeszcze laptop leży. Jakieś przybory szkolne. Jeszcze więcej laptopów. Przez następne kilka dni rozpoczyna się akcja gaśnicza z helikopterów wzmocnionymi specjalnymi płytami ochronnymi przed promieniowaniem. Zostają sprowadzone ciężkie wozy z armatkami wodnymi, dzięki którym można pompować wodę chłodzącą reaktory bez wychodzenia z pojazdów. 18 marca udaje się podłączyć zasilanie do reaktora numer 1, a kilka dni później do reszty budynków elektrowni. Kilka miesięcy później władze oraz TEPCO informują, że wszystkie reaktory osiągnęły stan zimnego wyłączenia. Ale co z ogromną, skażoną i wysiedloną zoną wokół elektrowni? Pan przewodnik, nawet nieproszony, doszedł do wniosku, że spróbujemy podjechać jeszcze bliżej elektrowni. Jak najbliżej się da. To jest jakby najdalej, dokąd można dojechać, bo to już jest kontrola, zaczyna się czerwona strefa. A my tu... Tutaj trzeba mieć pozwolenie, żeby wjechać. Dokładnie. Tu już zaczyna się czerwona strefa, trzeba mieć pozwolenie, aby wjechać. Tam nie wolno wchodzić, bo są prace budowlane, ale możecie iść tu, na ten falochron, a z tego falochronu widać Fukushimę, reaktor numer 1. Dobra, to biegniemy. Widać ją, ale bardzo daleko. Jest. Słuchajcie, jesteśmy najbliżej elektrowni atomowej Fukushima 1 Daiichi. Jak kiedykolwiek da się podejść, bez pozwoleń. Tu jest Konrad, tu jest falochron, tam jest reaktor. Podeszliśmy najbliżej pod Fukushimę 1, czyli tą niesławną elektrownię atomową, która 8 lat temu spowodowała jedną z największych katastrof nuklearnych na świecie. Bliżej już się nie da podejść, nie mając zezwoleń. Zgadza się, znajdujemy się 3 km od tych reaktorów, które ze względu na wybuchy wodorowe teraz wyglądają tak, jak wyglądają, i zmierzmy, jakie jest promieniowanie 3 km od samej elektrowni atomowej. Nie wiem, czy to możecie dostrzec, ale wartość to jest 0,17 mikrosieverta. Toczy się tutaj normalne życie. Chcemy wam pokazać, że jedzenie stąd normalnie można jeść. Ryż, warzywa, owoce, że co krok są dozymetry lepsze niż ten i naprawdę tutaj można przyjeżdżać. Jedziemy na południe strefy drogą numer 6. Znów do elektrowni, ale tym razem numer 2. Daini. Na drodze obowiązują pewne obostrzenia. Nie wolno się zatrzymywać, otwierać okien. Obowiązuje zakaz poruszania się motorami i rowerami. Pieszo też nie ma opcji. Na wjeździe i wyjeździe stoi strażnik. Podobnie jak na każdym zamkniętym skrzyżowaniu jest policja. Zjeżdżać mogą tylko pojazdy z przepustkami. Nieraz już na tym filmie było widać ciężarówki z piachem. Jest ich naprawdę bardzo duża ilość, a każda zwozi usuniętą skażoną ziemię do utylizacji. Na szóstce raz na jakiś czas podnosi się poziom promieniowania, szczególnie w okolicach elektrowni numer 1. Docieramy na miejsce. Daini, elektrownia numer 2. Tutaj jeszcze z boku jest energoblok, widoczny komin. A to tutaj to jest spalarnia śmieci radioaktywnych. Rzeczywiście największe promieniowanie było w miejscu, gdzie była czerwona strefa, bo wtedy sięgało to nawet do 5. Teraz no, tak naprawdę tyle, co my mamy w domach, może trochę więcej. Wiesz, że my przejechaliśmy pół świata, aby tutaj to w końcu nagrać? Wiesz, że czekaliśmy 3 lata na to? No. A propos tego promieniowania, jak przejeżdżaliśmy przez tą strefę, słuchajcie, to są duże wartości, znaczy inaczej, to nie są duże wartości, ale są inne niż norma, dlatego się wydają straszne. Tutaj u góry gdzieś wam się pojawia film z Czarnobyla, gdzie ja byłem w podziemiach szpitala i wykręciłem ponad 4000 mikrosievertów, a tutaj mieliśmy tylko 5, czyli to wcale nie jest tak dużo, aczkolwiek odbiega to znacznie od normy. A ludzie się boją, no. Ja sam nie wiem, czy chciałbym żyć na takim terenie.
No właśnie, jak to jest z tymi mieszkańcami i zamkniętymi strefami? Po awarii ewakuowani dostali zastępcze mieszkania w postaci baraków takich jak ten. Malutkie pokoiki nawet jak na standardy japońskie. Dodatkowo każdy dostaje od TEPCO niewielkie comiesięczne odszkodowanie. Co do stref natomiast sytuacja jest bardzo dynamiczna. Cały czas przeprowadzana jest dekontaminacja zmniejszająca skażony obszar. Niektóre miejsca niedostępne jeszcze rok temu dziś stoją otworem i nie potrzeba żadnych zezwoleń, aby wjechać do ich lokacji. Patrząc na oficjalną stronę internetową prefektury, Japończycy oddają z miesiąca na miesiąc kolejne obiekty, a ludzie mogą wracać do swoich domów. Inna sprawa, że nie wszyscy chcą. Jedni nie mają już do czego, bo stracili cały dobytek. Drudzy ułożyli sobie życie w innym rejonie. Ale są i tacy, którzy już nigdy nie powrócą, bo ich nie ma. Z ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców wynika, że na pierwszym miejscu stawia się brak sklepów, na drugim brak infrastruktury jak szpitale, dopiero na trzecim jest strach przed promieniowaniem. Nam udało się dotrzeć do ludzi, którzy wrócili do opuszczonego dość niedawno miasta Namie i założyli tutaj lokalne biznesy od zera. Zobaczcie, że jest gazetka w restauracji i są pokazane, jak kiedyś to wyglądało. A jak wygląda teraz, to możemy zobaczyć. Ten ryż, który jemy, jest właśnie z tego regionu. Tutaj macie o nim informacje. Tu są nowo powstałe restauracje. A tutaj jest mapa, która pokazywała, jak to właśnie skażenie się rozchodziło. Jak to wszystko podsumować? Już po pierwszym z 4 dni naszej wyprawy obraz Fukushimy odmienił się o 180 stopni. Przede wszystkim nie jest to ogromna, zamknięta, odizolowana i chroniona zona jak Czarnobyl, a obecnie tylko niektóre części najbliżej elektrowni są zamknięte. Ludzie powoli wracają po latach do swoich domów i bardzo im zależy, aby reszta świata postrzegała ich region takim, jakim jest, a nie jakim został wykreowany. Promieniowanie i skażenie dalej występuje i temu nie można zaprzeczyć. Jednak poziomy, jakie spotkaliśmy, nie są mordercze. W tym odcinku chcieliśmy przybliżyć Ci prawdziwy obraz Fukushimy i skupić się głównie na historii. Zanim przedstawię Ci, co pokażemy w filmie za tydzień, przygotowaliśmy kilka szybkich faktów i ciekawostek o Fukushimie. Fukushima to prefektura, województwo, z dużym miastem jakby stolicą o tej samej nazwie. Myśląc o zonie, tak naprawdę mówimy o kilku miastach i wioskach w promieniu do 30 km od elektrowni. De facto radioaktywna chmura nie doszła do samej Fukushimy. Trzęsienie ziemi i tsunami zebrało żniwo około 20 000 zabitych ludzi, natomiast w wyniku awarii reaktorów i promieniowania nikt nie poniósł śmierci. Według raportu WHO prawdopodobieństwo zachorowalności na nowotwory w Japonii może wzrosnąć o około 1%. Po wpisaniu w Google hasła promieniowanie Fukushima w wyniku dominuje zdjęcie tej mapy, która rzekomo przedstawia poziom skażenia oceanu przez rozszczelniony reaktor. Jednak czytając legendę można zauważyć jednostki podane w centymetrach. Coś tu nie gra, prawda? Mapa pokazuje poziom fali tsunami, nie radiacji, ale umiejętnie dobrane kolory i kontekst sugerują co innego. W elektrowni nie doszło do wybuchu jądrowego, a do eksplozji wodoru, którego następstwem była emisja produktów rozszczepienia do atmosfery w postaci chmury. Pomimo że zamknięta strefa się zmniejsza, niektóre rejony już nigdy nie pozostaną otwarte ponownie, a elektrownia nigdy nie wróci do normalnej pracy. Cały czas, nawet śpiąc, mieliśmy przy sobie włączony dozymetr i w ciągu 4 dni w strefie przyjęliśmy taką samą dawkę promieniowania jak na przykład w Tokio. Chcielibyśmy również mocno zaznaczyć, że nie popieramy i nie negujemy energetyki jądrowej. Nie bagatelizujemy też wpływu promieniowania na organizmy, a do tematu Fukushimy podchodzimy obiektywnie z zimną głową, pokazując jedynie stan faktyczny. Żaden z nas nie ma doktoratu z atomistyki, a w opisie filmu podane są źródła, na których się opieraliśmy. W następnych filmach wejdziemy już do opuszczonych obiektów, gdzie wyposażenie zachowało się w takim stopniu, którego w życiu nie widzieliśmy. Dlatego zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnego odcinka, w którym wybierzemy się do ogromnego opuszczonego miasta. Zobacz też kanał Emila, który pokazał Fukushimę swoimi oczami. Do zobaczenia na następnej wyprawie.